Cześć, z tej strony Krzysiek i mam przyjemność przedstawić dla Was nową kamerę Reolink Argus 3 Pro. Zapraszam. Podobnie jak Argus 2, zupełnie podobne wymiary, podobna waga, ale dodatkowe funkcje. Na pewno większa matryca, 4 megapiksele, dodatkowe światło LED, które może oświetlić nam plac lub pomieszczenie, które monitorujemy, i dodatkowe uchwyty, ale o tym za chwilę. Oprócz samej kamerki w pudełku dostajemy 3 rodzaje uchwytów. Jeden jest to uchwyt do postawienia sobie kamerki, taki troszkę na wcisk, bardzo szybki montaż i zupełnie chwilowy. Jeden uchwyt bardzo statyczny, który naprawdę mocno trzyma tą kamerę. Możemy go albo przykręcić do ściany, albo za pomocą paska, jeśli jest to montaż chwilowy, przymocować do dowolnego słupa, wystającego elementu, rurki, czegokolwiek. I trzecim uchwytem jest uchwyt magnetyczny, który podobnie jak ten stały, możemy albo przymocować paskiem, albo go przykręcić, ale ma tą zaletę, że w bardzo łatwy sposób możemy kamerę od niego odczepić, zabrać ze sobą, naładować, wyjąć kartę, zgrać. Po prostu bez męczarni wyciągamy i zabieramy kamerę ze sobą. Trochę danych technicznych. Wymiary kamery 12×9×6 cm, zasilana baterią 3,7 V, ładowana za pomocą USB 5 lub 9 V, wejście na kartę microSD, wbudowane diody IR, wbudowana dioda LED do oświetlania nocnego terenu, wbudowany głośnik, wbudowany mikrofon, rozdzielczość aż 4 megapiksele przy 15 klatkach na sekundę, zasięg obiektywu to 120 stopni, czułość sensora ruchu od 5 do 10 metrów, odporność na warunki atmosferyczne IP65. Dodatkowo obsługuje Wi-Fi zarówno 2,4 jak i 5 GHz. Kamera ma tą fajną funkcję, że możemy jej używać bez kompletnie żadnych kabli. Ma zasilanie bateryjne, więc spokojnie montujemy ją bez dostępu do prądu. Komunikuje się za pomocą Wi-Fi, tak jak już mówiłem, 2,4 lub 5 GHz. Wytrzymuje na tej baterii naprawdę bardzo długo. Po naładowaniu do 100% u mnie wytrzymała 3 tygodnie i nadal zostało 10%. A jeśli zastosujemy ten panel solarny, który jest dokładnie taki sam jak w poprzedniej wersji, możemy ją po prostu doładowywać, używając czystej, ekologicznej energii. Przejdźmy do aplikacji. Pierwszą rzeczą, która bardzo się rzuca w oczy, jest funkcja Clip, dzięki której możemy w dosyć duży sposób powiększyć fragment obrazu. Wtedy właśnie przydają się te 4 megapiksele w kamerze. Zaznaczamy fragment, który chcemy obejrzeć i pojawia nam się drugi ekranik z naprawdę dużym powiększeniem. Przejdźmy do menu. W menu standardowo możemy sprawdzić ilość baterii, do jakiej sieci jesteśmy podłączeni, czy mamy włączony czujnik ruchu, czy mamy włączone podświetlenie nocne, czy mamy włączone nagrywanie i kiedy to nagrywanie. Możemy ustawić harmonogramy i powiadomienia na telefon, powiadomienia na e-mail i naprawdę dużo różnych innych rzeczy. Możemy ustawić alarm, czyli kamera wykryje ruch i przez wbudowany głośniczek nada sygnał. Nie jest to głośny alarm, ale zawsze coś daje. Ma możliwość komunikacji dwustronnej, czyli możemy coś do aplikacji powiedzieć i kamera przez głośnik nada ten komunikat. I oczywiście słyszymy wszystko, co dzieje się wokół, bo kamera posiada wbudowany mikrofon. Zobaczcie teraz kilka ujęć z samej kamery, jak to wygląda. Plusy i minusy takiej kamery. Na pewno plusem jest to, że nie potrzebuje przewodów, jest bezprzewodowa, bardzo długo trzyma na baterii. Tak jak mówiłem, jest podświetlenie terenu, więc jeśli nam ktoś wejdzie w zasięg czujnika ruchu, teren zostaje podświetlony, co może dodatkowo odstraszyć potencjalnego napastnika. Cenowo kamera
no nie jest tania, kosztuje między 500 a 600 zł, więc musicie rozważyć, czy potrzebujecie model bezprzewodowy, czy jednak kupić któryś tańszy model zasilany kablowo. Ja niemniej jestem z niej bardzo zadowolony i myślę, że zostanie ze mną na dłużej. Mam nadzieję, że mój debiut przy recenzji Wam się spodobał. Jeśli tak, oczywiście dajcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia.